W tym odcinku będziemy recenzować Mr. Mahogany Surfacer, maskować model maską w płynie, malować trzykolorowe camo z modulacją, robić obicia na chipping medium i porozmawiamy o filtrowaniu. Te chińskie mieszadła to całkiem mocne urządzenia. Przyszła pora pomalować model w trójkolorowy kamuflaż. I tutaj od razu wchodzimy z produktem, a jak? Tym produktem jest model Degreaser. Jeden z naszych bestsellerów, czemu trochę się dziwię, bo większość modelarzy uważa mycie w wodzie z płynem za wystarczające, a z drugiej strony nie, bo środek jest naprawdę mocny. To jak bardzo odtłuszcza i niweluje wszelkie zagrożenia odpryskiwania lub łuszczenia, czy też kropelkowania się podkładu, procentuje w przyszłości brakiem nieprzewidzianych problemów. Wiem, że spora grupa osób jest zaopatrzona już w ten produkt, ale robiąc własne filmy, mam okazję nieco podpowiedzieć, jak poprawnie pracować tym środkiem. Najprostsza metoda mycia modelu tak, aby nie uszkodzić niczego, to zmywanie modelu pędzlem metodą zwaną detalingu samochodowym na 2 wiadra. W naszym przypadku pojemniczki. Wycieramy plastik degreaserem, następnie płuczemy pędzel w jednym pojemniku i pobieramy czysty płyn z drugiego. A efekt? Zresztą popatrz sam na tę gąsienicę, jak silny jest to środek. Sporo silniejszy nawet od izopropanolu. Ta zwiększona przyczepność jest mi potrzebna, ponieważ podkład, który zamierzam położyć, to jest Mr. Mahogany Surfacer, będzie jednocześnie służył jako kolor obicz na modelu. Na podkład bezpośrednio przyjdzie chipping medium, więc przyczepność podkładu jest tutaj kluczowa. Jeśli chodzi o Surfacer 1000, to rozcieńczany ich firmowym rozcieńczalnikiem Leveling Thinner kładzie się jak złoto. Jednocześnie ciemnobrązowy kolor jest doskonały do tego, aby pominąć etap cieniowania pod kolory zielone, brązowe czy piaskowe. Zresztą sam wybór podkładu Mr. Hobby opisałem dość obszernie w artykule dla patronów na moim portalu internetowym, więc nie będę się tu za bardzo rozwijał. Może zamiast tego zmotywuję Cię, żeby dofinansować rozwój kanału kosztem małej kawy lub zakupami w naszym sklepie internetowym. Wtedy dostęp do artykułów otrzymasz gratis do najlepszej chemii na rynku. Świetny deal, prawda? Surfacera rozcieńczyć należy mocno. U mnie proporcja jednej części podkładu do 5 części Leveling Thinner sprawdza się zawsze idealnie. Przy tym zaznaczam, że maluję na niskim ciśnieniu około 1 bara i zawsze kładę cienkie, transparentne warstwy. Robię tak z 2 powodów. Po pierwsze, unikam w ten sposób zalewania detali, więc nie będą one rozmydlone, tylko ostre i wyraźne. Po drugie, kładzenie cienkich warstw daje efekt bardziej w stronę matu, bo niestety Leveling Thinner, jak każdy z dużą dawką opóźniacza, będzie wybłyszczał farby. Im grubsza powłoka, tym większe ryzyko, że wyjdzie błysk, co przy podkładzie będzie problematyczne. Przy okazji ta sama zależność dotyczy werniksów bezbarwnych, które kładziemy na pomalowane już modele, więc pamiętajmy o tym. Nakładanie Surfacera cienkimi warstwami eksponuje nawet wszelkie rysy po szlifowaniu. Jednocześnie bywa nieraz tak, że aby wymalować miejsca trudno dostępne, trzeba po drodze niektóre detale dosyć soczyście zamalować. Na szczęście podkład świetnie się poziomuje i mimo iż trochę zalejemy te detale, odparuje on do równej warstwy. Oczywiście będę szczery i przyznam, że czasami robię odstępstwa od tej reguły. Są miejsca, w których nie muszę aż tak dbać o poziom detali, bo najzwyczajniej zostaną one zakryte. W zasadzie cała górna powierzchnia dioramy, czy jak tutaj ogniwa gąsienic czołgu, to powierzchnie, które będą pokryte warstwą ziemi lub błota, więc nieco przyspieszam. Zaoszczędzony czas można przeznaczyć na przykład na prokrastynację. Tak jeszcze dopełniająco do tej takiej trochę recenzji, poradnika dotyczącego Surfacerów Mr. Hobby, kilka słów o czyszczeniu sprzętu po nim.
Robi się to naprawdę łatwo, pod warunkiem posiadania odpowiedniej chemii. Do mycia wstępnego używam Total Cleaner i jak sama nazwa mówi, czyszczenie jest totalne. To znaczy, jeśli upuściłbyś aerograf w jakąś rozpadlinę w ziemi i przeleżałby tam z zaschniętą farbą 4000 lat, po czym odkopałaby go jakaś cywilizacja z przyszłości, umyliby go totalem w kilka sekund. Nieco inne zadania ma Herb Care Cleaner. On nabłyszcza i konserwuje powłoki metalowe, odpychając cząsteczki wilgoci i zapobiega patynowaniu się, osadzaniu szorstkich warstw. Wiadomo, każdy facet lubi mieć wypucowaną giwerę, prawda? Zobacz sam jak lśni, po prostu jak psu miska. Wybór kolorów padł na Tamiya. Bazy do podstawowych kolorów to Red Brown, Desert Yellow i Olive Green. Modulowane dość szeroką paletą kolorów rozjaśniających, ale najpierw Chipping Medium, o którym już wspominałem, prawda? Ten preparat po aktywacji wodą osłabi warstwę farby i działa on nawet z lakierami. Nakładam dość grubą warstwę, ale nie zalewam modelu niepotrzebnie, bo to silny środek. Zauważcie, że stosując podkład, który idealnie wpasuje się w kolor obić, pomijam dodatkową warstwę farby w kolorze obić. Jest to jedna warstwa mniej na modelu. Warstwa, która jakby nie patrzeć jest dodatkową powłoką przykrywającą detale. Tu oszczędność może się opłacić, bo pamiętajmy, że dojdą jeszcze 3 warstwy kolorów kamuflażu, a każda dodatkowo modulowana na 3 odcienie. Wychodzi na to, że na Chipping Medium położone zostanie nawet 9 warstw farby. W sumie sam się zastanawiam w tym momencie, jak szalony jest to pomysł i czy nasze Easy Chipping Medium w ogóle przebije się przez tyle warstw farby. Zobaczymy. Mając też jako bazę ciemnobrązowy podkład, pomijam kolejną warstwę standardowo stosowaną, czyli cienie. Tu sam podkład jest już cienny. W zamian rozcieńczam Tamiję 1:5 jak poprzednio, aby była dość transparentna i maluję bryłę modelu od razu od góry. Nie staram się przy tym pokryć zacienionych miejsc w całości, tylko dać samą mgiełkę. Na początku pomalowałem warstwę samym Desert Yellow, ale potem delikatnie rozjaśniłem tę farbę białym. Oczywiście pamiętając o zachowaniu proporcji z rozcieńczalnikiem. Tak wiem, już hejterzy rozgrzewali klawiatury. Białym się nie rozjaśnia. Spokojnie, to jest celowe. Oczywiście jest racją, że biel w nadmiarze powoduje wypłowienie koloru i jego wizualne spłaszczenie. Ale taki właśnie miałem cel, bo model ma być bazą podokurzenia. W dodatku jeszcze wyciągnę trochę koloru filtrami, ale dojdziemy do tego. Jednak w trosce o zdrowie psychiczne klawiaturowych hejterów zaznaczę, że najlepsze do rozjaśnień kolorów zielonych, brązowych i pochodnych są żółcie z odrobiną bieli lub ich pochodne jak Egg i Buff. Powodują one wizualne ocieplenie i rozbłyśnięcie kolorów. No ale wracając do mojego pomysłu na ten model, oczywiście rozjaśnionym Desert Yellow maluję już nieco wyżej w kierunku zenitalnym, unikając miejsc, gdzie naturalnie występuje cień. Tak jak poprzednim kolorem wymalowałem powierzchnie poziome niemal w całości, tutaj już skupiam się na wybranych panelach. Nie jest jednak tak, że trzymam się zasad hiszpańskiego color modulation. Zresztą zobaczycie za chwilę. Trzeci finalny kolor dla tej barwy kamuflażu to w zasadzie już biały zabarwiony Desert Yellow, rozcieńczone dużą ilością leveling thinner. Wspominając o książkowym Color Modulation, oczywiście wiemy, że poza może jego zenitalną opcją, praktycznie zawsze jest to znaczne oderwanie od realizmu w stronę efektowności. Bardziej podkreślenie brył i kształtów niż odzwierciedlanie prawdziwych refleksów. Ja tutaj kontynuuję tę myśl, ale na swój sposób. Malując planuję już kolejne etapy, czyli brudzenie modelu. Wypłowiały, niemal biały kolor nakładam od zewnątrz paneli, budując bazę pod kurz, a w miejscach ciemnych będę nakładał brud olejnymi łoszami. Jeśli malowanie będzie współgrało z weatheringiem, efekt się spotęguje, a na to liczę. Ale weathering modelu będzie w kolejnym odcinku, więc to tylko mały spoiler, a na razie wróćmy do malowania.
Przy okazji stwierdziłem, że ta ostatnia mieszanka farby jest doskonała, żeby pomalować sobie wory. Mm, no te na dioramę. Do zamaskowania modelu dla malowania plam kamuflażu wybrałem maskę w płynie od Vallejo. Długo biłem się z myślami, czy nie użyć taśmy maskującej, wycinając poszczególne kształty, ale wygrała ciekawość i pójście na łatwiznę, które oczywiście miało się zemścić, choć byłem tego świadom. Maskowanie patafixem odpadało od razu, bo francuski kamuflaż ma bardzo ostre przejścia. Dodatkowo zżerała mnie ciekawość, czy uda się używać maski w płynie na model z nałożonym chipping medium, które przecież jest płynem, a medium aktywuje się w kontakcie z wodą. Oto mieszanki kolorów, jakie przygotowałem. Na pierwszy strzał sam olive green. Jako pierwsze rozjaśnienie i kolor pośredniej modulacji wymieszałem go z yellow green i na trzeci raz ta sama mieszanka z dużą ilością bieli. Tutaj muszę już być konsekwentny i malować podobną techniką w podobnych miejscach, aby kamuflaż był spójny. Barwa brązowa to sam red brown, a następnie red brown z buff i ponownie na ostatni kolor spora ilość białego. W ten sposób będę malował raz za razem, każdym kolorem po kolei, nie myjąc aerografu. Malowanie Tamiją przebiega równie bezproblemowo jak podkładem Mr. Hobby, ale to wszystko zasługa leveling Tinera. I to nie jest tak, że ten rozcieńczalnik nie ma wad, o nie. Po prostu bardzo duża ilość opóźniaczy zapewnia wysoki komfort pracy. Jednocześnie trzeba uważać, żeby nie zalać modelu i upierdliwie suszyć każdą warstwę, czy to samym powietrzem z aero, czy suszarką. Ale jakość powłoki jest, jak to się mówi, idiotoodporna, czyli w zasadzie nawet jeśli malujesz bez większego zastanawiania się, jak właściwie masz ustawiony sprzęt, farba i tak położy się mniej lub bardziej, ale dobrze. W porównaniu do akryli wodorozcieńczanych, nawet większe nieszczęścia nie są w stanie zniweczyć naszej pracy. Mówiąc o nieszczęściach. Oczywiście nie chciało mi się zakładać pokrywy na dzbanek i stało się najgorsze. Ale w tym wypadku nie ma co wpadać w panikę, delikatnie podsuszam, żeby nie spłynęło to dalej i póki jeszcze ta farba jest wilgotna, podmalowuję krawędzie tej kropli, aby całość wizualnie rozmyć. W mieszance farby jest tak dużo rozcieńczalnika, że całość farby ładnie się wypoziomowała. Przyznam się, że jest to pierwszy mój model w całości pomalowany Tamiją. Byłem długi czas wierny Testors Model Master, później miałem epizody z Ammo i AK, dając się pochwycić fajnym zestawom, ale malowanie nimi aerografem to była udręka. Do Tamiya faktycznie można mieć to zastrzeżenie, że paleta ich kolorów jest jak na modelarskie standardy wyjątkowo uboga. Ale malowanie tymi farbami na MLT jest dziecinnie proste. I jako producent chemii modelarskiej muszę też powiedzieć, że to w sumie dobrze dla początkującej osoby, że musi kombinować z kolorami i ich mieszaniem. To uczy poznawania barw, zależności między nimi, uczy kreatywnego i artystycznego podejścia do robienia modeli. To naprawdę zaprocentuje w tym hobby. I nie wysuwam tutaj tezy, że to najlepsze farby do malowania plastikowych modeli, ale chyba najbardziej optymalne, taki złoty środek potrzeb modelarza. Złotym środkiem nie okazuje się za to maska w płynie, kiedy trzeba ją zdejmować. Owszem, nakładanie maski to łatwizna w porównaniu z maskowaniem taśmą. Jednak ściąganie tej maski zajęcie tak długie i żmudne, że miałem sporo czasu, żeby zastanowić się nad swoim życiem. Z dużych i płaskich powierzchni spoko, ale dłubanie tej maski z detali może sprawić, że gdy już skończysz, okaże się, że twoja dziewczyna cię już nie poznaje. W zamian to, co otrzymałem, to bardzo ostre przejścia, a tego właśnie chciałem. Żadnych podsięków farby, jak w przypadku taśm maskujących, ani rozmytych krawędzi, jak w przypadku plasteliny maskującej. Pozostaje tylko zaszlifować krawędzie zadarte po zdejmowaniu lateksu i gotowe. Następny krok to aktywowanie chipping medium i wykonanie odtarć. Normalnie powinno się to robić zaraz po wymalowaniu modelu, czyli załóżmy do 2-3 godzin od aktywacji medium. U mnie próba nastąpiła po 4 dniach. Użyłem gorącej wody do nasączenia powłoki i o dziwo, kolor piaskowy dość łatwo dał się jeszcze drapać, choć zdecydowanie z większym oporem niż zazwyczaj, gdy przestrzegałem wspomnianych ram czasowych. To przygotować sobie różnego rodzaju narzędzia mortu. Pędzle do subtelnych otarć, druciane szczotki i ostre szpikulce do zadrapań.
Wykonywanie otarć na medium to w mojej opinii najprostsza i najbardziej realistyczna metoda odwzorowywania uszkodzeń powłoki malarskiej pojazdu. W końcu to prawdziwe otarcia. Przy pierwszym podejściu trzeba najpierw wyczuć, jak medium zareagowało z daną farbą. Zawsze może być nieco inaczej, nawet na różnych panelach, zależnie od grubości poszczególnych powłok. Nasze medium jest silne, więc łatwo przesadzić. Z tego powodu warto wybrać miejsce, które w razie co zostanie i tak czymś zasłonięte, w moim przypadku kurze. Mówiąc o grubościach powłok, oczywiście miejsca, gdzie jest zielona i brązowa farba, to dwukrotnie więcej warstw farby. Dla uproszczenia 6 zamiast 3. I tu rzeczywiście zaczęły się trudności, zwłaszcza że minęło kilka dni i ta mija utwardziła się chemicznie. Z drugiej strony naturalne jest, także na prawdziwym czołgu obicia do gołej stali czy podkładu występowałyby w tych miejscach zdecydowanie rzadziej. Lepiej drapać czymś tylko do farby, która była pod spodem. Tutaj muszę podkreślić to, co wiedzą już nasi patroni, którzy śledzą artykuły z postępów budowy tego modelu na stronie modellersworld.eu. Oczywiście staram się w logiczny sposób robić mniej obić tu, a więcej tam, ale też dość wyraźnie przesadzam tutaj z tymi otarciami, w sensie ich ilości i objętości. Robię tak, bo wiem, że w kolejnym etapie chcę model dość solidnie okurzyć i ubrudzić błotem, więc jakieś 80% z tej pracy zostanie zasłonięte. W ogóle w weatheringu modeli trochę tak jest, prawda? Tworzysz wiele rozległych efektów, a każde kolejne przykrywają w części lub nawet w całości poprzednie. Ale to właśnie to bogactwo szczegółów i prześwitujących tu i tam smaczków tworzy finalny, kompletny efekt. Przed nami jeszcze jeden taki smaczek, ale teraz przerwa na reklamę. A jeśli dotrwałeś do tego momentu, przede wszystkim dziękuję Ci. Nasz kanał to świeży projekt, mam nadzieję, że będzie się rozwijał i będę mógł publikować coraz więcej filmów z coraz większą częstotliwością. Nie będę ukrywał, że prowadząc biznes w tej branży, jako właściciel marki Modellers World, zależy mi nie tylko na dostarczaniu Ci nauki i rozrywki, ale także na rozwoju firmy. W tych trudnych, zwłaszcza dla Polski i biznesu czasach. Pamiętaj, jeżeli uważasz, że warto nas wesprzeć, możesz to zrobić zostając patronem kanału. O wszystkim poczytasz na naszej platformie internetowej, gdzie znajduje się zarówno nasz sklep produktowy, jak i blog z całą zawartością tylko dla patronów. Tam też poczytasz o szczegółach. Mam nadzieję, że z Twoją pomocą uda się stworzyć kanał o takiej jakości, z jakiej słyną nasze produkty. A właśnie, dostęp do podstawowej treści dla patronów otrzymasz gratis do każdych zakupów na cały miesiąc zakupów z naszej platformy internetowej. Pamiętaj, że sprzedajemy z wysyłką bezpośrednią na cały świat, także z dowolnego miejsca, niezależnie skąd pochodzisz, możesz wspierać kulturę modelarską i naszą firmę Modellers World. Dzięki. I teraz jest odpowiedni moment na położenie filtrów. Aplikuję je w celu optycznego zharmonizowania całości. Filtry nadają głębię, wspólną tonację dla tych różnych przecież barw, ale będących na jednym pojeździe wspólnie eksploatowanych. Filtry Modellers World Ultimate Filters to najwyższa półka tego rodzaju produktów i to uwaga, są filtry akrylowe, choć jakość pracy z nimi przypomina farby olejne. Ich konsystencja sprawia, że nie pozostawiają żadnych śladów pędzla i bardzo łatwo się z nimi pracuje. Długo pracowałem nad formułą tego produktu i jestem z niej bardzo dumny. Filtry nakładamy na całe powierzchnie poszczególnych paneli, ale nikt nie mówi, że jeden kolor na cały model. Ja używam tutaj rozświetlającego żółtego filtra na powierzchnie poziome, które bezpośrednio oświetla słońce, nadając im ciepły, świetlisty klimat. Powierzchnie pionowe filtruję ciemniejszym brązem, ale także w ciepłym odcieniu, aby je wizualnie przyciemnić i wzmocnić kontrasty. Filtry, podobnie jak nasze łosze olejne, są subtelne i delikatne i nie wymagają żadnego zmywania czy rozcieńczania. Możemy dzięki temu stopniowo wzmacniać efekt aż do momentu, gdy jesteśmy zadowoleni. U mnie były to po 2 warstwy dla każdego z kolorów. Ogromną zaletą tego, że jest to akryl, jest brak konieczności nakładania po nich bezbarwnego werniksu przed łoszem. Ponownie oszczędzamy jedną powłokę i czas. Gdybym użył filtrów olejnych i kładł od razu łoż bez zabezpieczenia akrylem, wszystko zaczęłoby się mieszać. Drugą warstwę możemy nakładać już po chwili, gdy pierwsza warstwa jest już na oko wyschnięta. Ja pomogłem sobie tutaj suszarką i całość etapu nakładania tych 2 filtrów zajęła nie więcej niż 5 minut. Technika przypomina trochę tak zwany glazing z modelarstwa figurkowego.
Ja nakładam dość mokre warstwy i w razie potrzeby po chwili zbieram nadmiar tym samym pędzlem. A jaka jest różnica przed i po? Niech zobrazują Ci te dwa zdjęcia. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Kolejnym już samo mięcho, weathering i kompletna diorama. A jeśli chcesz być na bieżąco i podglądać postępy, w których znajdziesz jeszcze więcej informacji, zostań naszym klientem lub wykup osobno Patron. Zamiast na przykład loda z McDonalda. Dowiesz się czegoś więcej i nie przytyjesz przy okazji. A jeśli chcesz być wymieniony tutaj w filmie jak nasi super i hiper patroni oraz uzyskać dostęp do artykułów premium, sprawdź co i jak na naszym portalu. Linki znajdziesz w opisie. Do zobaczenia!